Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy to będzie najgorszy miesiąc w tym roku na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście przypominam, że jutro o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy to będzie najgorszy miesiąc w tym roku na giełdzie? Jako że dzisiaj mamy święto w Stanach Zjednoczonych, mamy święto w Londynie i rynki finansowe nie pracują, więc prawdopodobnie po godzinie 16, kiedy już inwestorzy z Europy będą wychodzili z biur, prawdopodobnie zacznie zanikać zmienność i już niewiele się będzie działo. Dzisiejsza sesja jest sesją na przeczekanie, na doczekanie na to, co się jutro wydarzy, na to, co się wydarzy dzisiaj w nocy podczas sesji azjatyckiej. Natomiast pierwsze reakcje rynku europejskiego sygnalizują, że faktycznie po tym, co się wydarzyło podczas weekendu, czyli porozumienie w sprawie zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, europejskie aktywa, podczas sesji europejskiej także aktywa są kupowane i na tym pierwszym wykresie bardzo ładnie to widać. Wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach i w ostatnich dniach, mają także swoje bardzo poważne reperkusje. Już pod koniec poprzedniego tygodnia był specjalny materiał na ten temat, ale chciałbym dzisiaj z samego rana podczas sesji, podczas dnia amerykańskiego, ale podczas sesji w Europie pokazać, jak kształtują się wyceny przyszłych stóp procentowych i widzimy, że rynek wycenia praktycznie następną podwyżkę o 25 punktów bazowych, mniej więcej w lipcu ona ma mieć miejsce, a znowu mamy już kolejny dzień, kiedy nie ma już wycenia absolutnie żadnej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To ten pewnego rodzaju game changer ma tu miejsce i widać go na wykresie, że wyparowała jedyna obniżka stóp procentowych, chociaż na samym początku maja były w rynku nawet 3, a nawet 4 obniżki stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych, więc sytuacja diametralnie się zmieniła. Nie dziwmy się więc, że amerykański dolar się umacnia, euro-dolar spada i co jest ważne, podczas dzisiejszej sesji na razie nie widać jakiejś większej chęci do tego, żeby ten euro-dolar szedł do góry, a to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie przed tym, co się może wydarzyć, chociaż jeszcze raz przypominam, Londyn dzisiaj nie pracuje, Nowy Jork także dzisiaj nie pracuje, natomiast kiedy zobaczymy na szerszą perspektywę, to widzimy, że to miejsce, w którym teraz jesteśmy na euro-dolarze, jest to miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie kilkumiesięcznego, półrocznego kanału wzrostowego o takiej płaskiej charakterystyce, więc zobaczymy, czy poziom 1,07 nie będzie czasem generatorem jakiegoś większego wzrostowego odbicia, ale to, co się może wydarzyć, prawdopodobnie wydarzy się dopiero jutro, więc bądźmy gotowi na to, że zmienność już może nawet podczas dzisiejszej nocnej sesji będzie ewidentnie rosnąć. Rentowności amerykańskich obligacji, to, że zmienia się perspektywa co do amerykańskiego dolara, to jest czynnik, który uwielbia zachowanie ceny złota i w tym wypadku powinniśmy być w sytuacji, kiedy amerykański dolar traciłby na wartości, a rentowności spadałyby na swoim kursie, to w takiej sytuacji złoto powinno drożyć, ale czy tak będzie, zobaczymy. Wydarzenia, przypominam, z 2011 roku, kiedy był ostatni taki poważny kryzys długu, sygnalizowały, że złoto bardzo dynamicznie zaczęło rosnąć, nawet o kilkanaście procent poszło w górę od tego momentu, kiedy ten kryzys został zażegnany, ale na razie jest złoto cały czas blisko tych poziomów minimalnych w korekcie, która ma już ponad $100 głębokości. No i oczywiście cały czas znajdujemy się poniżej poziomu $1950, a to faworyzuje te scenariusze prospadkowe w krótkiej perspektywie, a ta krótka perspektywa, mając na uwadze kształt świec tygodniowych, może się wkrótce przekształcić w jakieś większe dynamiczne spadkowe odbicie, jeżeli tendencja na amerykańskim dolarze będzie niezachwiana podczas jutrzejszej sesji, kiedy, jeszcze raz przypomnę, Londyn i Nowy Jork wrócą do gry, więc jutrzejsza sesja, kiedy zobaczymy, jakie są notowania, jak się kształtują kwotowania w Londynie i w Nowym Jorku na amerykańskim dolarze, bardzo wiele nam powiedzą także o perspektywach na cenie złota.
I jak wiemy, ropa naftowa, która żyje swoim własnym życiem, tutaj naprawdę niewiele się dzieje. Konsolidacja cały czas ma miejsce. Moim zdaniem cena ropy najbardziej dobitnie pokazuje, że surowce są ewidentnie podzielone. Część mocno spada, część próbuje rosnąć, jak na przykład cena złota. Niektóre surowce rolne także są na swoich maksimach, niektóre są na minimach, więc ewidentnie nie jest to czas teraz na rynek surowcowy. I w tym miejscu zachęcam do specjalnego, nowego raportu poświęconego surowcom oraz o tym kryzysie zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, jak te dwa wydarzenia, jak to ważne wydarzenie może wpłynąć na rynek surowcowy. Ten raport jest tam podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu. Czy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co oznacza to porozumienie w sprawie limitu zadłużenia i jak je interpretować? Czy te wysokie rentowności amerykańskich obligacji to jest pewnego rodzaju okazja, warto być tego świadomym? No i oczywiście co dalej z surowcami, ponieważ ta perspektywa na spowolnienie gospodarcze, na wydarzenia na rynku surowcowym z 2011, które są pewnego rodzaju bazą dla określenia potencjalnych najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, cały czas to jest jednak ten temat, którym żyje rynek i będziemy to oczywiście obserwować, dlatego zachęcam do tego materiału Surowce a kryzys zadłużenia USA, tam na dole podlinkowanego w opisie i w komentarzu. Dzisiaj nie ma sesji w Stanach Zjednoczonych, ale futures jest handlowany, więc mamy tutaj do czynienia tylko z lekkim optymizmem. Na razie nic nowego się nie dzieje, rynek czeka na to, jaki pojawi się pierwszy kapitał w Azji oraz przede wszystkim w Londynie już za kilkanaście godzin. DAX moim zdaniem pokazuje swoją słabość, nie ma tutaj ochoty na jakiś większy impuls wzrostowy, tak jakby te dane były już zdyskontowane, a poziom 16 000 punktów tworzył naprawdę solidną barierę do tego, by kontynuować tendencję wzrostową. No i teraz odpowiedź na pytanie, czy to będzie najgorszy miesiąc w tym roku na giełdzie, czy maj okaże się właśnie takim miesiącem, ponieważ jak zobaczymy statystykę dla tego miesiąca, w perspektywie ostatnich miesięcy i podczas ostatnich lat, to wygląda na to, że maj jest w tym roku najgorszym miesiącem pod względem stopy zwrotu na indeksie Euro Stoxx 600 i ewidentnie tutaj widać, że mamy tutaj do czynienia ze słabością szerokiego rynku, a akcje są teraz generalnie napędzane tymi największymi spółkami. Czy to będzie najgorszy miesiąc w tym roku na giełdzie? Przekonamy się. Wygląda na to, że szeroki rynek europejskich spółek tak właśnie nam sygnalizuje, że jest w tym roku. Drodzy Państwo, jeszcze warto obserwować Bitcoina z powodu tego, że Bitcoin próbuje odbić i to dynamicznie od swojej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. To, że tendencja wzrostowa jest obserwowana, to jest bardzo dobra wiadomość. Każdy powrót na $28 000, a zwłaszcza przebicie ostatnich maksimów będzie sygnałem, że ten popyt ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej, że te ostatnie porozumienie w sprawie kryzysu zadłużenia i limitu długu jest optymistycznie odbierane przez kryptowaluty i będzie także analiza międzyrynkowa wspierała scenariusze prowzrostowe, dlatego przynajmniej warto obserwować zachowanie Bitcoina, żeby wiedzieć więcej, co się dzieje na rynkach finansowych. I teraz przejdźmy do krajowych aktywów, ponieważ polskie aktywa są dzisiaj handlowane. Na razie zmienność jest oczywiście niewielka. Na euro-złotym jest lekka presja na to, żeby kupować polskie obligacje, które zbliżają się do poziomu 6% na rentowności tych dziesiątek, a warszawska giełda papierów wartościowych moim zdaniem pokazuje swoją siłę, ponieważ nie jesteśmy w stanie pokonać ostatnich minimów i ważnego krótkoterminowego wsparcia. Dlatego też zapisuję na razie tą sesję na konto byków. Zwiększa ona prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej. No i oczywiście poziom 2000 punktów będzie w tym tygodniu najistotniejszy. Każdy powrót na ten poziom będzie sygnałem wielkiego optymizmu, a każde przebicie ostatnich minimów i kontynuacja tendencji spadkowej będzie wielkim złym sygnałem, ponieważ rynek będzie sygnalizował nam tutaj ochotę na spadki, dynamiczny ruch w dół i to będzie zła wiadomość w takiej sytuacji dla popytu na ryzyko także w skali globalnej, ale to powinno być uzależnione od tego, co się jutro wydarzy na eurodolarze, ponieważ wydarzenia na eurodolarze to jest kluczowe to zjawisko, żeby zrozumieć wydarzenia na
polskich akcjach, na polskich aktywach. Przypominam, w mojej ocenie 80% siły albo słabości krajowych aktywów, obligacji złotego, polskiej giełdy wynika z tego, jaki jest globalny trend na euro-dolarze, czy jest spadkowy, czy wzrostowy. Giełda, polskie aktywa nie lubią, kiedy euro-dolar spada, natomiast uwielbiają, kiedy euro-dolar rośnie i polska gospodarka także uwielbia taką sytuację, ponieważ spadają ceny importu, a eksporterzy cały czas potrafią utrzymywać swoje podwyższone marże, więc wzrost euro-dolara jest wyśmienitym sygnałem dla całej polskiej gospodarki i dla polskich aktywów. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu o surowcach podczas kryzysu zadłużenia. Co nam mówi amerykański kryzys zadłużenia, co to porozumienie zawiera na chwilę obecną, co możemy z tego wyczytać, czy te wysokie rentowności, które teraz obserwujemy na amerykańskich, czy nawet na polskich papierach, to jest pewnego rodzaju okazja, warto być tego świadomym. No i oczywiście co dalej z surowcami, ponieważ surowce także są teraz na rozstajach, są niezwykle podzielone, o czym było dzisiaj, niektóre rosną, niektóre spadają. Jak to po prostu interpretować? Zachęcam do tego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.